Max Ber, zapraszam na pierwszą odsłonę polskiego projektu EcoWalks. EcoWalks to rozmowy z cudownie inspirującymi osobami. Na pierwszy spacer zaprosiłem Zofię stylistkę. Rozmawialiśmy o tym, jak to jest być mamą, bizneswoman i osobą stricte wpływającą na inne osoby poprzez modowe metamorfozy. Zapraszam serdecznie na pierwszy spacer EcoWalks. Zaczynamy! Dzień dobry. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą przygodę, a właściwie spacer w anturażu już mocno jesiennym, bo to taka pogoda wprowadzająca nas w nowy sezon. Mieliśmy przyjemność oglądać EcoWalksy, te w Amsterdamie i te w Londynie. Tam też już było tak troszeczkę angielsko, zdecydowanie, ale mamy piękne parasole, które nas chronią niczym golfowe klimaty po prostu przed tym wszystkim, co złe dzisiaj tu w Łazienkach Królewskich. Wchodzimy w nowy sezon, chociaż lato w tym roku skończyło się dosyć szybko, bo jeszcze normalnie mieliśmy szansę we wrześniu troszeczkę z tego pokorzystać. Ja powiem szczerze, że na to liczyłem. Jestem pełen wrażenia Twojej stylizacji, bo to wyzwanie dla kobiet i może warto do tego nawiązać. Czy wchodząc w taki okres jesienno-letni, w którym jeszcze przez chwilę możemy tak naprawdę zanurzyć się w zupełnie czymś innym tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz ubiór. Czy to dla kobiet jest ogromne wyzwanie? Ubrać się na taki spacer, jak ta dzisiejsza okazja, do tego, by po prostu spotkać się czy ze znajomymi, czy z przyjacielem, czy z mężem, pójść na randkę, czy ze świeżo zapoznanym chłopakiem na przykład. Jak to wygląda u Was? Jak to rozgrywacie, że tak to ujmę? Wiesz, faktycznie jak zmienia się sezon, to od razu ta garderoba też z nami się zmienia, bo inne elementy z naszej szafy zakładamy. Czy jest to wyzwanie? Wiesz, fajnie, że też to tak podkreśliłeś, że czy to randka, czy to spacer, czy to spotkanie ze znajomymi, no bo ten ubiór zawsze zależy od okazji, od tego, z kim się spotykamy, jaka jest temperatura, bo jesień ma różne temperatury i różne barwy. No właśnie, mówi się, że jesień to jest moment, w którym chyba możemy się najbardziej wyszaleć, jeżeli chodzi o tę stylizację. Czy to się Twoim zdaniem sprawdza zarówno w przypadku męskim, jak i damskim, czy jednak kobiety mają inne pory roku, w których mogą pokazać się z nieco innej strony? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te 4 pory roku Vivaldiego? Rzeczywiście jest tak w modzie, że ta jesień jest taka uznawana za najbardziej modową porę roku. Aha. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że przede wszystkim nosimy wtedy warstwy, nie? I tak. te warstwy mogą stworzyć taki trójwymiar w stylizacji, mogą fajnie kamuflować, podkreślać kształty, które chcemy. I wiesz, możemy fajnie grać tymi kolorami, tymi warstwami, no i zwykle ta stylizacja taka się robi po prostu ciekawsza. Ale ona się wtedy robi częściej bardziej elegancka, czy ona się robi taka bardziej cozy, czy możemy właśnie tym twistować w różnoraki sposób? Bo jeżeli chodzi o męską garderobę, to z własnego doświadczenia wiem, że to chyba moment, w którym mężczyzna może pokazać się z najlepszej strony. Czy to prawda? Bo to tak na dobrą sprawę są stereotypy, ale jeżeli już mogę się dowiedzieć od stylistki, czy dobrze myślę, to chyba najlepszy sposób, żeby po prostu zapytać. Wiesz co? Ubiór przede wszystkim zależy od naszych preferencji stylu, który my chcemy mieć. Więc nie ma na to takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy zawsze będzie tak, jak mówisz. Być może w Twoim stylu tak jest, że właśnie przychodzi ta jesień i trochę bardziej elegancko się ubierasz, ale ktoś inny ma na przykład inny styl, wiesz, inną osobowość, inaczej chce się ubierać, dla niego to będzie też inne ubrania, które zakłada. Dla niego to będą inne ubrania. No właśnie, bo to też dobrze, że do tego nawiązałaś, bo wiem, że na co dzień zajmujesz się, oprócz tego, że jesteś stylistką, też organizujesz różnego rodzaju szkolenia z różnymi osobami. Jesteś osobą, która wpływa na wizerunek, która pomaga ludziom zmienić swój anturaż, jeżeli chodzi o garderobę i też o sposób myślenia dotyczący mody. Czy właśnie moda Twoim zdaniem to jest sposób wyrażania siebie? Czy to jest kategoria taka bardzo mocno indywidualna? Czy jednak mimo wszystko są pewnego rodzaju takie, wiesz, tajniki, chwyty, których każdy powinien się nauczyć i Ty próbujesz to w ludziach zaszczepić? Jaka jest Twoja misja, jak zaczynasz tego typu szkolenia? Wiesz,
Przede wszystkim to jest zawsze tak, że ten ubiór powinien być zgodny z Twoją osobowością. Absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to modą wyrażamy siebie na zewnątrz, ale powiem Ci, że nie zawsze to rozumiałam. W sensie potrzebowałam czasu, żeby odkryć to, kiedy ubierałam ludzi. To teraz im dłużej pracuję w tej branży, tym widzę, jak ważne jest to, żeby przede wszystkim poznać osobę, którą ubieram, poznać to, jaki ona ma charakter, osobowość, jak ona chce wyglądać, co jej się podoba i dopiero potem dobierać ten ubiór do tych jej potrzeb. To jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia ubiór. Czyli żeby się ubierać, a nie przebierać, Absolutnie. Bo to w tym momencie mogłoby być zdecydowanie trudniejsze, żeby Tak. czuć się w tym komfortowo, czuć się w zgodzie ze sobą. Czy ty od zawsze miałaś jednolity swój styl ubierania, czy to ewoluowało względem tego, jak wyglądało twoje życie w danym momencie? Czy miałaś jakieś taki, wiesz, różnego rodzaju sposoby na siebie? Słuchaj, zdecydowanie ewoluowało. Ja zanim zostałam stylistką, tańczyłam zawodowo breakdance, a więc mój dress Proszę, code... czyli hip-hop. Dokładnie. A więc słuchaj, mój dress code wyglądał tak, że zakładałam dres, czapkę z daszkiem zwykle do tyłu, duże kolczyki koła jak Jennifer Lopez, no i tak taki się dobrze miałaś- czułam. Jak Naprawdę. się rozpoczęła twoja przygoda z pracą stylistki? Od czego zaczynałaś? To był jakiś konkretny rozdział w twoim życiu, który wskazał, że to jest właśnie droga, którą chcesz podążać? Czy coś cię zainspirowało? Ktoś cię wciągnął w ten świat? Zobaczyłaś niszę z perspektywy biznesowej? Co tobą kierowało w tamtym momencie? To było właśnie na etapie, kiedy już czułam, że moja kariera, jeśli można to tak nazwać, taneczna się kończy, że Aha. ja już byłam bliżej 26 roku życia i Czy czułam, że... tańczyłaś do 26 roku życia? Tak. Okej, czyli to była taka poważna zajawka. Tak, no jeździłam na turnieje różne na Okej. całym świecie, ale wiedziałam, że też chcę założyć rodzinę, że przyjdzie taki moment, gdzie już nie będę miała tyle siły na tak wiele treningów, bo to wymagało bardzo wiele treningów codziennie prawie i No to jest chyba praca na full etat, jeżeli podchodzimy do sportu wyczynowego, bo tak to można nazwać, tak, w taki sposób, wiesz, świadomy. I później do tańca. przyszedł do tańca. Będę Taniec nie doprecyzować. wrzucamy w kategorie sportowe, to raczej styl życia? I styl życia, ale breakdance to przede wszystkim taniec. Okej. Wiesz, wtedy czułam, że jakby ta pasja, którą miałam do tańca, ona tak bardzo nadawała sens mojemu życiu, że ja wiedziałam, że muszę sobie kolejną pasję znaleźć, bo ja nie dam rady. Po prostu muszę mieć pasję, muszę mieć coś, co mnie wciąga, coś, co mnie codziennie, wiesz, inspiruje, coś, w czym mogę się rozwijać. I wtedy pracowałam gdzieś na etacie w korporacji i pomyślałam, a jakby tak spróbować w życiu po prostu mieć taki zawód, który będzie taką pasją. I zrobiłam trochę research, najpierw próbowałam różnych rzeczy, nie wszystko na początku wyszło, aż w końcu zaczęłam próbować jako stylistka. Aha. Też próbowałam różnych zadań na początku, no bo praca jako stylistka to może być od pracy przy sesjach zdjęciowych, pracy z celebrytami, znanymi osobami, po właśnie branżę personal shopping, którą ja się zajmuję. I próbowałam tych różnych zadań, ale najlepiej czułam się właśnie w tej branży personal shoppingu, a więc takiej usłudze, jaką wykonuję, czyli pracuję z indywidualnymi klientami, ale nie ubieram ich na czerwony dywan, czy nie są to osoby znane, tylko po prostu osoby, które potrzebują pomocy, chcą lepiej wyglądać na co dzień i tak działam. Taniec to niewątpliwie cały czas kreacja i to chyba było też takie wewnętrzne poczucie do tego, żeby kreować dalej. Czy korporacja trochę to w tobie zabijała, czy ta praca w trybie casualowym od 9 do 16 to totalnie nie był twój klimat? To też była jak gdyby zmienna, która bezpośrednio wpłynęła na to, że zdecydowałaś się rzucić wszystko i spróbować? Wiesz co, wtedy jeszcze nie do końca byłam pewna, czy tak jest, czy nie jest. Pracowałam w korporacji i traktowałam to jako po prostu sposób na zarabianie pieniędzy, żeby móc oddawać się pasji, a więc tańczyć i jeździć na zawody i realizować się w tym. Ale później, kiedy wiesz, już zostawiłam to i zaczęłam robić to, co robię, to dziś z perspektywy czasu wiem, że no, ja po prostu nie byłam tam sobą. Okej. Ja musiałam wejść w pewien schemat i to nie byłam ja. A dzisiaj to, co robię, to wiem, że mogę być sobą, wiem, że mogę być w tym autentyczna i tak się faktycznie spełniać, bo tam
po prostu wykonywałam to, co miałam wykonać. Jasne, a powiedz, praca stylistki to jest niewątpliwie właśnie różnorodne zajęcie. To jest zajęcie, w którym możemy wybierać tak naprawdę i przebierać odcienie szarości, niczym w garderobie i palecie barw. Ty zdecydowałaś się na personal shopping ze względu na to, że to było Twoją pasją? Lubiłaś doradzać od zawsze koleżankom, kolegom, rodzinie, znajomym? Dlaczego akurat ta część, powiedzmy, pracy stylistki, a nie na przykład właśnie praca przy sesjach zdjęciowych, czy stylizowanie gwiazd, o których mówiłaś, to jest swego rodzaju bardziej nisza, czy Ty poczułaś po prostu większą misję w tym konkretnym zajęciu? To jest dobre pytanie. Wiesz co, przede wszystkim dlatego, że ja bardzo ogromną radość sprawia mi to, że pomagam drugiemu człowiekowi Okej. i Ten że uśmiech na twarzy, jak obserwowałem niektórych podopiecznych, którzy mieli przyjemność z Tobą pracować, to jest całkowita zmiana. Zastanawiam mnie tylko, czy rzeczywiście istnieje taka opcja, by wejść w ten zawód w taki misyjny sposób, czy jednak to zawsze jest zawód? nie wiem, to też jest dobre pytanie. Aha. Ja chyba mam i to w tym wszystkim, no bo z jednej strony jest to mój zawód, a z drugiej strony, kiedy poznaję tą osobę, która chce lepiej wyglądać i potrzebuje mojej pomocy, to ja czuję w tym po prostu taką misję i dopóki ta osoba nie będzie zadowolona, to Tak. ta misja trwa. A jak Y, obserwujesz Polki i Polaków, to co jest najczęstszym problemem w naszych szafach, w naszych głowach, bezpośrednio jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą samego ubioru? O, patrz, tutaj jesteśmy pod zielenią. Dobrze, że mamy te parasole, bo naprawdę byśmy dzisiaj byli totalnie mokrzy. Co jest najczęstszym problemem? Jak obserwujesz osoby, które mają, wiesz, problem z tym, że się nie potrafią odnaleźć w swoim stylu lub też bezpośrednio nie wiedzą, jak rozpocząć, bo domyślam się, że to nie tylko są osoby, które na co dzień pracują w korporacjach, tylko też osoby, które chcą sobie dać może jakiś nowy rozdział. Jak tak, to wygląda? dokładnie tak. To nawiążę do tej końcówki, zaraz odpowiem na Dobrze. pierwszą część. Bardzo często moi klienci to są osoby, które właśnie zaczynają nowy rozdział. Aha. Na przykład to są mężczyźni po rozwodach, którzy O! chcą lepiej wyglądać. Okej. Tak. Czyli chcą rozpocząć po prostu życie całkowicie na nowo. Tak. Albo to są na przykład kobiety, które po macierzyńskim wracają do pracy. Okej. A więc miały czas, kiedy wiesz, chodziły luźno ubrane z dziećmi, zajmowały się, karmiły i tak dalej, ale wracają do pracy i potrzebują takiego odświeżenia wizerunku. Bardzo często są to takie historie Aha. osób, czasem po chorobach też przebytych, kiedy wiesz, stanęli na nogi i czują, że potrzebują też takiej zmiany na zewnątrz, a więc żeby też fajniej wyglądać. A do tej pierwszej części pytania nawiązując, to wiesz, ja chyba najbardziej to, co obserwuję, że może to tak z jednej strony banalnie zabrzmi, ale brakuje takiej pewności siebie, którą, żeby i takiego zaufania do własnego oka, według mnie, tak jak ja obserwuję Polakom czy Polkom, że często kobiety dużo widzą, ale brakuje im takiej pewności. One czasem ode mnie potrzebują to usłyszeć, że Okej. tak, świetnie wyglądasz w tym. I co Aha, Ty czyli- doradzasz najczęściej kobietom, jeżeli chodzi o taki, wiesz, początek, taki swing, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej jest kogoś stworzyć na nowo, niż kogoś przerobić, czy wręcz przeciwnie? Jak to wygląda? Wiesz co, tak naprawdę wtedy ja przede wszystkim potrzebuję odkryć, na ile ta osoba chce zmienić swój styl. Bo Okej. wiesz, na ile ktoś jest gotowy, czy przechodzimy totalną metamorfozę, on mi w pełni ufa, słuchaj Zosia, ty jesteś specjalistą, lecimy z tym. Czy ktoś mówi mi, wiesz co, ja jestem na przykład częściowo zadowolony, ja po prostu chcę, żebyś tak mi dopieściła ten styl, nie? No to wtedy na Ale różnych to są metamorfozy pokroju na przykład takiego, że zmiana dotyczy wszystkiego, całego wizerunku, typu, nie wiem, zmiana koloru włosów, fryzury, bezpośrednio tego, co się też ma w garderobie, to tak wygląda? też takie metamorfozy kompleksowe Okej. przeprowadzamy. Zależy, na jaką usługę ktoś się zdecyduje. Czy jest taka częściowa, czy to jest taka totalna zmiana, tak jak powiedziałeś, z fryzurą w przypadku kobiet. A jakby ktoś miał zacząć na przykład coś takiego, jak Ty robisz, to od czego można zacząć? Czy dalej jest nisza w Twojej dziedzinie? Dlaczego myślisz, że większość osób się bardziej decyduje
no wiesz, na tą drogę związaną stricte z okładkami magazynowymi, czy chociażby ze stylizacją właśnie sesji zdjęciowych, czy też bezpośrednio tego, co jest stricte bardziej związane z tym światem Tak. mody, który znamy z Instagrama, z Facebooka, troszkę bardziej z albumów zdjęciowych. Tak. Wiesz co, to tutaj bym przede wszystkim doradziła to, żeby ktoś sam, wiesz, przetestował siebie w takim środowisku i w takim środowisku i po prostu sam odkrył, w którym się lepiej odnajduje. Ty też tak zrobiłaś. Dokładnie tak. I ja wiem, że dużo bardziej mnie pociągała ta strona i w tę poszłam. A dzisiaj social media to jest Twoim zdaniem najlepsze narzędzie do tego, by rozpocząć właśnie tego typu pracę, bo Ty na swoim kanale społecznościowym no, masz zgromadzoną masę osób. To jest praktycznie większa publika niż Stadion Narodowy, więc domyślam się, że z taką grupą odbiorców już można pracować. Tam jest więcej kobiet czy mężczyzn? Więcej jest teraz kobiet, choć na początku było więcej mężczyzn, kiedy było więcej treści o modzie męskiej. Czyli wywodzisz się bezpośrednio bardziej z tego, co dla mężczyzn? Tak, zaczynałam. Tak, mówiłam więcej o modzie męskiej, a później widziałam, że tematy damskie jeszcze bardziej chwytają w internecie. Mimo, że tyle się o tym mówi i tak wiesz, jest wiele osób, ale chyba to gdzieś tam podejście, które ja mam, tak zaciekawiło moich odbiorców. No i tak, no wiesz, odpowiadając na Twoje pytanie, social media no zawsze są, wiesz, dobrym oknem na świat, czymś co, czy takim, wiesz, kanałem, dzięki którym możemy się komunikować z ludźmi z pozycji telefonu. Więc to zawsze jest dobra droga, żeby opowiadać i dzielić się z innymi o tym, co robisz, jak to robisz i Ale to jest chyba Twoje główne narzędzie do kontaktu ze swoimi odbiorcami, prawda? Czy jeszcze w jakiś inny sposób używasz jak gdyby możliwości kreacji tego Twojego zawodu? nie, głównie tak, przez YouTube. Tak. Głównie wychodzisz z założenia, okej, dobra, czyli, bo chciałem do tego nawiązać, że Twój kanał na YouTubie jest jak gdyby pierwotnym czynnikiem, który zachęca ludzi do tego, by obejrzeć te wszystkie metamorfozy, które robisz. Tak. Oglądałem taki odcinek z panem, który zakupił właśnie smoking, zakupił kurtkę. A, tak. To była taka, wiesz, głęboka, szybka, prosta metamorfoza, jeżeli chodzi o męską garderobę. Czy faceci powinni Twoim zdaniem zaczynać od czegoś konkretnego? To są jakieś takie, wiesz, must have w męskiej garderobie, która powinna być? Bo wiem, że każdy ma inny styl osobowościowy, ale czy są tego typu produkty, które właśnie się sprawdzają u większości mężczyzn? Jakbyśmy mieli od czegoś rozpocząć. Tak. Wiesz, ja tak trochę się uśmiecham, jak to mówię, bo wiesz, im dłużej pracuję w tym, to trudno mi jest wskazać, tym trudniej mi jest wskazać taką jedną rzecz, która wiesz, u każdego się sprawdzi. Ja lubię raczej prostotę. Dla mnie jest w tym klasa, elegancja, to zawsze jest coś, co mnie się podobało najbardziej i najbardziej lubię taki styl klasyczny, elegancki, minimalistyczny czasami, ale gdy z kimś pracuję i ktoś mi pokazuje inspirację, jak chciałby wyglądać, i ja widzę na tych inspiracjach, wiesz, fuksję, amarant, jakieś, wiesz, mocne kolory, mocno nasycony niebieski, zieleń, taka soczysta, no to idziemy w taki styl, nie? Skoro ktoś tak chce, to gdzieś to mu w duszy gra. A miałaś taką sytuację, w której zdecydowanie jak gdyby no nie wajbowałaś z tym, kto coś Ci proponuje i w tym momencie musisz podejść do tego od strony nawet takiego chyba psychologa, prawda? Bo to są, tak jak powiedziałaś, różnego rodzaju rozmowy z klientkami, z klientami. Musicie przede wszystkim najpierw złapać więź. Czy bywają takie trudne sytuacje, w których dwie strony muszą się naginać bezpośrednio do siebie? Już teraz nie, bo kiedy zaczynałam, częściej mi się takie sytuacje zdarzały, bo jeszcze wtedy nie miałam tak wypracowanej marki osobistej, ale dzisiaj, kiedy już tworzę treści na YouTubie i mówię, pokazuję to, co robię, to, co mi się podoba, to trafiają do mnie ludzie, którzy utożsamiają się z tym, co mi się podoba i my już po prostu od razu, wiesz, się dogadujemy, nie? Powiem Ci szczerze, że jak obserwuję właśnie Twoją drogę, to jest dosyć trudne zajęcie, bo wypracować sobie taką markę osobistą, żeby dla ludzi stać się autorytetem, to jest chyba naprawdę najtrudniejsza dziedzina tego podejścia do bycia bezpośrednio stylistką z różnych dziedzin, którymi możesz się zajmować, bo
jeżeli ty kreujesz tak naprawdę kogoś, to bierzesz na siebie właśnie dużą odpowiedzialność. Czy czułaś kiedyś presję związaną z tym, że tak naprawdę podpisujesz się pod projektem, który ma imię i nazwisko, a nie jest kolejną na przykład sesją zdjęciową? Wiesz co, to tutaj takie dwa pytania w Tak. Twoim wybrzmiały. Pierwsze to ja, wiesz, a propos zbudowania tego autorytetu, to ja nigdy tak na to nie patrzyłam, wiesz, nie tworzyłam treści na YouTubie po to, żeby zbudować sobie autorytet, tylko bardziej patrzyłam na to, że ja mam jakieś obserwacje, wnioski z mojej pracy i przyjemność sprawia mi dzielenie się tym z innymi. Okej. I ludzie dzięki tym, co ja się dzielę, też wprowadzają te pewne zmiany do swojej garderoby i to u nich się sprawdza. Więc jakby dla mnie to był taki kierunek, że to bardziej taka chęć dzielenia się z innymi, ale tak jak mówię, nigdy nawet nie patrzyłam na to, że to gdzieś tam Bo wiesz, ja miało myślę z budować, tej tak? perspektywy sprzedażowej, biznesowej, że w Aha. momencie, w którym się ktoś do ciebie już zwraca, jako osoba, która chce uzyskać twoje rady, chce jakby stać się partnerem w tej relacji, jeżeli chodzi o branie od siebie nawzajem z dwóch stron, no to w tym momencie ty już tak, na ten moment możemy to głośno powiedzieć z uśmiechem na ustach, masz markę osobistą, która dla wielu ludzi jest autorytetem, więc Tak. później wiesz, brać na siebie tą presję, to też chyba musi być troszeczkę Tak. obciążające. Tak. No to właśnie ta druga część pytania, co mówisz. Wiesz co, ja tą odpowiedzialność czułam od samego początku. Od pierwszego klienta dla mnie było tak, że ktoś musi tak dobrze wyglądać, że ja będę spać spokojnie. Okej. I to jest kwestia dobrej komunikacji z drugą osobą, takiego wypracowania sobie tego wspólnego środka, takiej, wiesz, umiejętnej też czasami negocjacji z drugą osobą, No tak. czyli że jednak jak to założysz, to będziesz wyglądać lepiej. Dlaczego? I tak dalej. To też umiejętność sprzedaży no tutaj tak. się kłania. Tak. Słuchaj, jakoś tam ta praca w korporacji się przydała. No właśnie, może. czyli ta praca w korporacji to zawsze jest jakiś element dodający tutaj Jakiś bezpośrednio tam, wiesz, skillów. daje Ci jakiś skill, no. Bardzo często jest tak, że decydujemy się na różnego rodzaju właśnie swoje inicjatywy biznesowe. Ty zdecydowałaś się na to, by rozpocząć przygodę z marką odzieżową. Zastanawiam mnie, co było największą trudnością i barierą wejścia na początku i jak doszło do tego, że wpadłaś na ten pomysł. Wiesz co, wpadłam na ten pomysł bardzo prozaicznie. Właściwie brakowało takiego produktu cielistych podkoszulek, który jest produktem flagowym w naszej marce i od którego zaczynaliśmy. I wprowadziliśmy go na rynek. No i rzeczywiście bardzo dobrze się to przyjęło. Okazało się, że mężczyźni mocno szukali takiego czegoś, czego nie mogli dostać, więc im to dostarczyliśmy. Ja mówię my, bo od początku tę markę współtworzę z moim mężem, a w tym momencie to właściwie on głównie zarządza całą marką i buduje nasz team. Wyzwań pojawiło się dużo więcej niż się sama spodziewałam na początku. Właściwie bardzo wielu z nich nawet nie wiedziałam, że takie mogą się pojawić w budowaniu marki, bo jednak nawiązując jeszcze wcześniej do własnej marki osobistej, no to właściwie jestem ja i wiesz, osoby, z którymi współpracuję na co dzień, które pomagają mi tworzyć, ale marka odzieżowa to już jest cały zespół kontrahentów, dostawców. Tak. Wiesz, żeby wytworzyć jedno ubranie, to jest przez No to wiele jest firm, to cykl, przechodzi cały cykl. supply chain i generalnie Dokładnie. outsourcing na każdej możliwej I płaszczyźnie. tam, wiesz, wszystko może się po drodze, jak to się mówi kolokwialnie, wykrzaczyć i wiele rzeczy może się wydarzyć. Więc to jest dużo wyzwań na co dzień. No tak, ale Natomiast- jak zaczynaliście, to wpadłaś na pomysł. Później Tak. trzeba było stworzyć cały anturaż do tego, czyli cały branding. To jest ta przyjemna część. Tak. To jest ta przyjemna część, bo to jest część, do której dochodzi cała doza fantazji, kreacji. To jest bardzo miłe i mam wrażenie, że każda osoba, która się decyduje na tworzenie własnego biznesu, jest bardzo mocno właśnie ślepa na to, co jest przyjemne, bo to jest najprzyjemniejsza część, od której się zaczyna. Później zaczynają się schody. Jakie to są schody? Bardzo dobrze to ująłeś. Tak jak mówisz, właśnie ta część przyjemna, sesje zdjęciowe, wybór modeli do sesji, kreacja, pomysły. to Paleta wszystko- barw, tak, kolorów, dokładnie. jeżeli chodzi o ciuchy, Wszystko to jest- wszystko jest piękne. Tak. Gorzej jak trzeba zapłacić na pewno faktury, ale początki bywają przyjemne. Jak to jest później? Co stanowiło dla Ciebie największy problem właśnie w którymś momencie? Czy klient, który
odbił się na przykład od Twojego produktu, czy samo konkurowanie na przykład e-commerce? E, Na wielu aspektach tak naprawdę są wyzwania. Chyba najwięcej jest właśnie na tym etapie produkcyjnym, a więc to, co powiedziałam, że to zależy od kilku dostawców, czynników, kontrahentów i to wszystko powoduje, że ten proces tworzenia tego produktu jest często zdarza się, że jest nieprzewidywalny. Dokładnie, i tam się pojawiają różne wyzwania. Ty działasz na różnych polach, tak jak już ustaliliśmy, jesteś osobą, która tworzy markę osobistą, która jest autorytetem dla mnóstwa odbiorców. Jesteś mamą, jesteś bizneswoman. Jak Ty zaczynasz swój dzień? Skąd czerpiesz inspirację? Skąd czerpiesz siłę do tego, by po prostu być cały czas pozytywną, uśmiechasz się, jesteś super zaradna? Skąd do tego bierzesz, jak gdyby, wiesz, motywację i co sprawia, że taka jesteś? Wiesz co, faktycznie jestem optymistką i z entuzjazmem podchodzę do wielu rzeczy w życiu, ale nie zawsze się uśmiecham, nie zawsze jestem uśmiechnięta. No tak, pojawia się ten gorszy dzień, Oczywiście. przychodzą te chmury, zaczyna padać deszcz. Jak ty wtedy się zapatrujesz na to? Wiesz co, mnie chyba najwięcej nauczył właśnie taniec. Okej? To jest taniec, tam trochę się przewinęło, powiedziałeś, że sport, bo trochę jest w tym też No takiego... bo to jest zacięcie sportowe, takie- gdzie upadasz i musisz wstawać non stop. I wiesz, mnie to chyba najwięcej nauczyło w życiu, że to jest taka mała cegiełka, którą dokładasz, Każdego budując dnia. coś większego. Że to nieraz szłam na trening i mi się nie chciało. Wiesz, przychodzisz i masz gorszy dzień, wiesz, nie wyspałaś się, ale wiesz, że czekają Cię zawody za jakiś czas, no i no co? Musisz. No po prostu idziesz i trenujesz, tak? To nie zawsze jest przyjemne, to nie zawsze jest zajawka, to nie zawsze jest tak, że o, dobra, to jest ten dzień, chce mi się to robić i tak dalej. No ale kiedy później, wiesz, po kilku miesiącach jedziesz na turniej i świetnie Ci idzie, to wiesz, że to była wypadkowa tych wszystkich treningów, nawet tych, kiedy Ci się nie chciało. Tak, ale łatwo, wiesz, patrzeć tylko i wyłącznie na te sukcesy. Trudniej czasami jest spojrzeć całościowo na drogę, bo my wszyscy pokazujemy, czy w social mediach, czy gdziekolwiek internet weryfikuje tylko i wyłącznie sukces. To chyba dzisiaj najbardziej ludzi zaczyna w jakimś tam stopniu deprymować do działania, że nie widzą całościowo procesu, nie widzą Super. tych wszystkich historii właśnie za kulis tego, jak to Tak. jest prowadzić tą markę, jak to jest być mamą, jak to jest być Dokładnie. stylistką, która musi włożyć w to mnóstwo pracy do tego, by po prostu osiągnąć sukces, ale chyba też trzeba powiedzieć i warto, żeby to wybrzmiało, że te gorsze momenty są potrzebne po to, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy, że jeżeli zaczniemy w sobie to akceptować, to chyba później nam jest łatwiej. Właśnie tak jak powiedziałaś, dokładać tą cegiełkę każdego dnia do tego sukcesu, bo to jest koniec końców jakąś budowlą, którą tworzymy przez lata i nic nie jest zero-jedynkowe i nic nie pojawia się z dnia na dzień. Wiesz, bo zastanawia mnie moment, w którym tak na dobrą sprawę łapiesz cały czas te bodźce z zewnątrz, ale niekoniecznie jesteś w stanie przełożyć to na to, by siebie dalej zmotywować. I teraz jak wygląda Twój dzień? Jak Ty siebie motywujesz? Ty powiedziałeś, że czasami te odcienie szarości są różne, że też Ci się nie chce, że to jest cegiełka, którą cały czas dokładasz, ale w jaki sposób łapiesz ten balans pomiędzy pracą, życiem zawodowym, Twoimi wszystkimi tymi codziennymi, wiesz, zajęciami, a tym, by koniec końców sama ze sobą być szczęśliwą, bo dajesz siebie ludziom, dajesz siebie córce, dajesz siebie mężowi, no ale na koniec dnia kładziesz się sama ze sobą też do łóżka i musisz się obudzić i mieć znowu energię, by działać na tych wszystkich płaszczyznach. Co Ty robisz? Zawsze staram się znaleźć taki czas dla siebie, sama ze sobą, gdzie będąc mamą, i jest to już w ogóle luksus, To żeby prawda. znaleźć te chwile takie... Dopiero teraz, będąc mamą, sobie to uświadomiłam, jak to dla mnie było zawsze, jak to ładowało moje baterie,
A jak Ostatnio zostałam... usłyszałem taką No. w ogóle ciekawą, powiedzmy, maksymę, można nawet to powiedzieć, pod kątem tego, że taka rada dla rodziców. Śpijcie, kiedy tylko możecie. O tak! Czyli wiesz, Słuchaj. moment początkowy tak naprawdę wychowywania dzieci. Śpijcie wszędzie, kiedy możecie i róbcie tylko, kiedy możecie po prostu drzemki. No ale mówisz, że zauważyłaś, że to jest tak naprawdę luksus, jeżeli chodzi Teraz tak. o czas dla siebie. A jeżeli on już się pojawia, to co to jest? Ja jestem wtedy sama ze sobą, odpoczywam, Okej? nic konkretnego nie robię. Czyli obojętnie, Siedzę, leżę na myślę, kanapie, czytam tak. książkę, Robię przeglądam coś po prostu dla Instagrama, siebie. cokolwiek No, spokojnego. z tym Instagramem może nie. Okej, czyli praca Nie. już powoduje, że zaczynasz odchodzić w tym momencie od tych social mediów i trochę się wyciszasz. Zdecydowanie tak. Ja myślę, że w ogóle dzisiaj my nie zdajemy sobie jeszcze sprawy z tego, jak strasznie dużo bodźców jest wokół nas, właśnie nawiązując do tego Instagramu, tych informacji, tego dostępu do telefonu. I dla mnie właśnie takim czasem naładowującym jest to, kiedy ja się od tego odcinam. No tak, I bo mam to taki światło nawet powoduje, że jesteśmy rozdrażnieni, że to na nas wpływa, że Tak. te wszystkie jakby wiesz, komunikaty cały czas biją i w którym momencie człowiek ma czas na to, by się zatrzymać. Siłownia też. Siłownia. Pójście na siłownię, kiedy poćwiczę, sobie tak wiesz, Czyli naturalne endorfiny cały Ruch, czas. Bieganie? czas z moją rodziną. No, z tym bieganiem to To różnie. różnie, ale już siłka tak. Czas z rodziną, Teraz z rodziną, tak. czyli jakiś spacerek, coś takiego Taki w tym spokojniejszy. klimacie. Okej. To też tak bardziej, wiesz, to jest takie odskocznia od odejście od pracy, od właśnie bycie tak blisko rodziny i tak dalej. No ale chyba też to, że wiesz, staram się zawsze każdego, może nie każdego, prawie każdego dnia mi się udaje znaleźć taki, wiesz, czas na jakieś takie przyjemności dla siebie, że robię coś takiego nawet małego, co po prostu sprawia mi taką ogromną przyjemność. I to tak powoduje, że wiesz, Musimy Fajnie. wszyscy o to dbać, bo to jest tak naprawdę bardzo, bardzo istotne, by w tej gonitwie złapać te po prostu momenty. Teraz w momencie, w którym decydujesz się na własny biznes, podejmujesz jakieś ryzyko. Podjęłaś ryzyko wcześniej, zaczynając pracę stylistki, rzucając pracę w korporacji, znowu wychodzisz z motyką na słońce i otwierasz swoją firmę. Co w tobie sprawia, że jesteś taką lwicą i co sprawia, że tak na dobrą sprawę cały czas jest ten twój roztwór wewnętrznie nienasycony, że jedno zajęcie, później drugie zajęcie i ty ciągle chcesz więcej. Czy to ma jakiś background taki, wiesz, jeżeli chodzi o twoją osobowość, tak było od zawsze? nie wiem, chyba tak było. Wiesz co, to tak, po pierwsze tańczyłam przez te 12 lat, ty też uprawiałeś Tak, sporty, no sporty więc wiesz to- jak to jest. Tak, powiedziałem, że jesteś lwicą, bo chciałem nawiązać do tego, że jesteś też mamą. Zarządzasz własną marką, zarządzasz marką odzieżową wspólnie z mężem, ale zarządzasz też cudownie pięknym projektem w postaci swojej 4,5-letniej córeczki, która Tak. też miała przyjemność, co ciekawe, wystąpić z Tobą w najnowszej kampanii Eko. Co było największym wyzwaniem w momencie, w którym pojawiła się Twoja mała iskierka na świecie? No, macierzyństwo mnie bardzo zaskoczyło, powiem Ci szczerze, że początki to były takie bardzo trudne. Wiesz, jakbyśmy rozmawiali o tym 3 lata temu, kiedy moja córka miała rok czy 1,5 roku, to powiedziałabym Ci, oh my god, jest Okej. naprawdę ciężko. Czyli początki są mega hardkorowe. Wiesz, No, to zależy czy są, to zależy jaki ma temperament Twoje dziecko. no widziałem na tym wideo, które oglądałem z kampanii, że twoja pociecha to naprawdę jest kawał ducha, który chyba bywa we wszystkich możliwych miejscach. Oj tak, bardzo dobrze to ująłeś. Jest bardzo taka faktycznie ruchliwa, ma dużo energii, co jest, wiesz, w niej niesamowicie urokliwe i ja w niej to podziwiam. Jednocześnie jest to bardzo wymagające dla rodzica. Tak, No, ale no, wiesz, no. widzi mamę, która cały czas tworzy, która kreuje, która właśnie występuje w sesjach, czy występuje w kampaniach reklamowych, jak ta nowa kampania Eko, a bezpośrednio oprócz tego jeszcze, no też jest dziewczyną i dziewczynką, więc na pewno chłonie to wszystko, co jest w tych bajkach w tej chwili, czy jakichś innych kolorowankach, ja ich nie znam, ale mogę się domyślać, że tam jest tego sporo. Łapie i mocno te bodźce gdzieś się pewnie przekładają. Czy chciałabyś, żeby właśnie ta kreacja w niej była pobudzana
chociażby od tej strony wyrazu, jeżeli chodzi na przykład o ciuchy dziecięce, czy obuwie, czy chciałabyś raczej, żeby podchodziła do tego właśnie samodzielnie, czy może ty masz jakiś pomysł na nią? Jak to się u was rozkłada? Ja mam takie podejście do macierzyństwa i do rodzicielstwa, jakie mieli moi rodzice, że dla mnie, ja ją obserwuję i będę ją wspierać w tym, co ona chce robić. Będę robić wszystko, żeby dać jej dobre warunki do tego, żeby się rozwijała. Będę się z nią dzielić swoim doświadczeniem, ale nic jej nie będę narzucać. To jest jej życie i ona będzie decydować o tym, kim chce być, co chce robić i jak chce to robić. To jest fajne właśnie, żeby dać taką rękę, żeby dać wsparcie, bo to na pewno z perspektywy lat, jak patrzę na swoje dzieciństwo i pewnie jak ty się gdzieś tam cofasz w czasie, to jest wszystko, co rodzice najpiękniejszego mogli nam dać, czyli taka wolność wyrazu właśnie. Ja też od zawsze miałem od mamy pełne zaufanie, pełną wolność we wszystkich projektach, którymi się zajmowałem. Mam nadzieję, że dzisiaj uważa, że wyszedłem na ludzi, więc to na pewno w jakimś tam stopniu jest zawsze pomagające i to wsparcie od rodzica to jest coś cudownego. Przechodzimy troszeczkę w tej chwili już powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, chociaż jest mi bardzo przykro, bo Ci powiem, że ten parasol nas uratował. To była super cudowna rozmowa. Jakie jest Twoje największe marzenie na ten moment? O czym gdzieś tam sobie marzysz? Nadchodzi taki czas, gdzie zawsze się wyciszamy, gdzie przechodzimy tak naprawdę w ten stan większego spoczynku. Kończy się lato, ciepła herbatka, ten sweterek ciepły, cozy, o którym rozmawialiśmy. I jest więcej czasu na to, żeby pomyśleć, żeby trochę nie tyle zwolnić, bo wszyscy mamy cały czas wyzwania, ale zamknąć się na chwilę w domu, jak jest troszkę zimniej i przemyśleć, o czym Ty teraz najbardziej myślisz, jakie jest Twoje największe marzenie, patrząc tak całościowo na to, że wykonujesz zawód stylistki, na to, że prowadzisz własny biznes, na to, że jesteś mamą i żoną, o czym marzysz wewnętrznie? Ja mam może takie proste marzenia. Takie są często najtrudniejsze. Ja naprawdę marzę o tym, żebym ja i moi najbliżsi byli zdrowi. Serio. Nie mam większych marzeń, bo resztę to, wiesz, to jest kwestia tego, czy sobie zapracuję na coś, czy mi się uda, czy będę na tyle zdeterminowana, żeby to osiągnąć. Ale zdrowie tylko może mi to odebrać. Nigdy. No dokładnie. Zdrowia nie kupisz. Serio, to jest moje marzenie, żebym mogła jak najdłużej żyć i być zdrowa i żeby moi najbliżsi byli zdrowi. Dziękuję Ci pięknie za całą naszą dzisiejszą rozmowę, za te wszystkie Twoje szczere odpowiedzi. Życzę Wam wszystkim w takim razie, żeby ten sezon jesień-zima był dla Was łaskawy, żebyście wszyscy byli zdrowi, nie chorowali, żeby jesień była cudowna i żebyście z suchą stopą przechodzili przez wszystkie problemy. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Przestało padać, więc może skoczymy na herbatkę. Chodź. Dobra. Za nami wyjątkowy spacer z Zofią stylistką w prawdziwie jesiennej aurze. Już niebawem dowiemy się, co w kolejnej odsłonie EcoWalks, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, jak to jest być mamą, stylistką, ale też i bizneswoman prowadzącą markę odzieżową. Zapraszam na kolejną odsłonę EcoWalks.